Cześć siemano, zbliża się weekend Double Expa i Skilli i pewnie duża część z was planuje w tym czasie potrenować trochę Magic Level. I w tym filmiku postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak dużo to kosztuje oraz czy ma to tak naprawdę sens. Także zapraszam na kolejny odcinek. Więc tak. Zacznijmy sobie od tego, ile kosztuje trenowanie Magic Levela. Oczywiście będziemy tutaj mówić o najpopularniejszej metodzie, czyli używania training weaponów, które możemy kupić u NPC-ka lub za Tibia coiny. No bo wiadomo, zawsze możemy wbijać Magic Level używając potionów, przy tym robiąc jakieś zielonki i jakąś część pieniędzy odzyskać. Jest to jednak znacznie wolniejsza metoda. W tym przypadku posłużymy się kalkulatorem online, którego ja zazwyczaj używam, kiedy chcę sprawdzić, ile potrzebuję wydać, żeby wbić kolejny Magic Level. Link do kalkulatora oczywiście zostawię wam w opisie tego filmu. No i do statystyk biorę tylko i wyłącznie przypadek, w którym trenujemy w weekend Double Expa oraz używamy prywatnej kukiełki. Dlaczego? No uważam, że po prostu trenowanie Magic Levela, czy ogólnie skillowanie za pomocą exercise weaponów poza doublem nie ma sensu, bo jest po prostu bardzo drogie. Natomiast w Double Expa ten wydatek automatycznie dzielimy przez pół. Do tego, jeśli skillujemy na prywatnej kukiełce, no to mamy tak naprawdę 20% więcej z samej kukiełki, co już uważam, że jest bardzo dużo. Także zacznijmy sobie od tego, bo wyjściem tutaj będzie 50 Magic Level, ponieważ no mniej więcej ten 50 w miarę jakimś sensownym czasie można wbić, korzystając tylko z offline treningu. I tutaj z 50 na 80 Magic Level koszt to jest jakieś na double oczywiście 12 kk, potrzebujemy na to 13 godzin training rodem i 46 tych najmniejszych 15-minutowych różdżek. Że z 50 na 80 koszt nie jest duży, 12 kk myślę, że to jest spoko. Później z 80 na 100 Magic Level to już nam się robi 73 kk, 78 godzin, bo potrzebujemy 280 różdżek. No 70 kk na 20 Magic Leveli już wygląda znacznie gorzej. No ale idąc sobie dalej, z 100 Magic Levela na 110 będzie to 137 kk, 145 godzin, czyli 525 różdżek. Tu już to przestaje wyglądać kolorowo. No i wchodzimy w próg, w którym ja teraz jestem, czyli między 110 a 120 potrzebujemy 350 kk, czyli jakieś 376 godzin double weekendu, żeby wbić 10 Magic Leveli i musimy spalić w tym czasie 1356 małych rodów. Także tutaj to już jest kosmos. Ja w tej chwili mam 117, prawie 118 Magic na czysto bez lojalki. Zostały mi 2 do wbicia, no ale to nadal kupa kasy mnie czeka do wydania. No i taka już abstrakcyjna ilość, czyli ze 120 Magic Levela na 130 potrzebujemy 923 kk, czyli prawie 1 kkk, miliard GP. Masakra po prostu i prawie 1000 godzin treningu na double weekendzie. Przypominam, jeden double exp i skill weekend ma 72 godziny, więc 10 dubli, kupa czasu. No i w tym czasie spalamy 3500 ponad tych rodów. No i dlaczego mówiłem, że na double? No to są liczby na double i pomyślcie, ze 110 na 120 na double 350 kk, 700 bez doubla, więc uważam, że totalnie nie ma sensu już w takim momencie skillowanie tego Magic Levela bez doubla. I teraz sobie popatrzmy na statystyki i jak to się przekłada potem na naszą grę tak naprawdę. I ja, żeby tutaj jakoś to sprawdzić i jakoś zwizualizować, posłużyłem się tutaj po prostu moją postacią z EQ lub bez EQ. I zaczęliśmy od tego, że ustawiliśmy się koło Tibianusa, żeby sprawdzić wpływ Magic Levela na leczenie. Oczywiście używaliśmy Tibianusa, starej znanej komendy, żeby zbijać HP Knighta. Tutaj dzięki wielkie dla gracza Davidoxos, który poświęcił mi chwilę, żeby pomóc mi w nagrywce materiału do tego filmu.
I wygląda to tak. Najpierw sprawdziliśmy, jak wygląda leczenie Masersa na różnych Magic levelach. I otóż wyjściowo zaczynaliśmy bez żadnego EQ na 118 Magic levelu. Najniższe leczenie to było 825, najwyższe 1347. Za każdym razem było to 20 prób, to znaczy 20 Masersów, 20 Sio, 20 Grand, 5 Grand Sio, bo no, za długi cooldown, nie mieliśmy na to czasu. No i średnie leczenie na 118 Magic levelu z Masersa to było 1100. Także nieźle. Na 128 Magic levelu, czyli dołożyłem 10 Magic leveli z EQ. Minimum to było 887, maksimum 1472, a średnio to było 1254. Czyli tutaj mieliśmy między minimalnymi jakieś 7% więcej na 10 Magic levelach. Przy maksymalnym leczeniu różnica to było jakieś 8,5%, natomiast przy średnim leczeniu to już było przeszło 12%, więc 10 Magic leveli, ponad 12% zysku na Masersie, no to już brzmi nieźle. No i ostatnia próba to było 150 Magic level, czyli 32 Magic levele więcej. To było full, ile mogłem z moim EQ obecnym uzyskać. No, mógłbym 151, gdybym zamiast do Liona włożył do Falcona Magic level, no ale mniejsza o to. I tutaj minimalne leczenie z Masersa to było 1087, czyli no już sporo więcej. Maksymalne 1743. Natomiast średnie 1397, czyli prawie 1400 średnio z Masersa leczyłem. Co daje nam przyrost 24% w przypadku minimalnego leczenia między 118 a 150 Magic levelem, 22% w przypadku maksymalnego leczenia, w liczbach to jest 400. No i średnio to jest przeszło 21% różnicy, jeśli chodzi o Masersa. Także przy Masersie 30 Magic leveli, przeszło 20%, no już to się tak fajnie nie skaluje. Jednak przy tych 10 Magic levelach to fajniej wyglądało, jednak tam 10 Magic leveli, średnio 12%, spoko. No tu już jest ten przyrost Magic levela procentowo tak dobrze nie wygląda. Dalej przeszliśmy sobie do Sio. No i z Sio na 118 Magic levelu leczyłem 959, minimum, maksimum 1899, no i średnio to nam dało 1489. Natomiast po dołożeniu 10 Magic leveli to było 1037, minimum, maksimum 2052, no i średnio 1603, czyli 10 Magic leveli na Sio dało nam przyrost jakieś 7 do 7,5%, także no bez szału, no już nie wygląda to tak fajnie jak przy Masersie, ale nadal przyrost no jest. No i po dołożeniu 32 Magic leveli, czyli na 150, minimum to było 1175, maksimum 2318, no i średnio dostawaliśmy 1725. No także te różnice może w takich pojedynczych liczbach nie powalają na kolana, no ale to jest jednak przy minimum i maksimum 18%, natomiast średnio to jest około 13,5%, prawie 14% przyrostu na 32 Magic levele. Czyli widzimy, że Sio z Magic levelem się za dobrze po prostu nie skaluje. No, ale to jest coś, co wiedziałem od dawna i wcale mnie ten wynik tutaj nie zaskoczył. Jednak mimo wszystko 20 prawie procent tutaj te przede wszystkim minimalne Sio myślę, że ma znaczenie, bo w momencie, kiedy nasz Knight ma problemy z przeżyciem, to czy uleczymy go za 800 czy za 1200 robi znaczącą różnicę. No i na sam koniec, jeśli chodzi o leczenie, zostawiliśmy sobie Grand Sio. Tutaj próba statystyczna była mała, no bo cooldown to jest minuta i po prostu musielibyśmy tam stać pół dnia, żeby te wyniki jakieś dokładniejsze uzyskać. No ale jednak, może Grand Sio ma bardzo dużą rozbieżność w leczeniu, no to miało się
przedstawiało się to następująco. Przy 118 Magic Levelu 2629 minimum, 3817 maksimum, no i 3200 średnio. Bez szału, no ale zawsze wciąż ten minimalne leczenie wypadało dużo lepiej niż maksymalne ze zwykłego sio. Na 128 Magic Levelu 3100 do 4300 maksimum, no i prawie 4000, bo 3965 średnio. No i na 150 Magic Levelu 3400 minimum, 5137 maksimum, 4284 średnio. Czyli przyrost między 15 a 18,5%, 18,5% jeśli chodzi o średnią, 15 minimum, 12 maksimum. No to już jest podobnie jak w przypadku tych poprzednich leczeń, jednak te liczby są tutaj znacznie większe. No i przy 32 Magic Levelach to jest przeszło 20% przyrostu, prawie 3% jeśli chodzi o minimalne leczenie, 25,5% przeszło jeśli chodzi o maksymalne oraz 24,5% jeśli chodzi o średnie leczenie z Gran Sio. No tutaj różnica jest duża i z czarów leczących wychodzi na to, że Gran Sio skaluje się najlepiej. No i na koniec wybrałem się na lodowe książki, ponieważ potrzebowałem potwora, który ma relatywnie dużo HP, a jednocześnie jest neutralny na SD, żeby spróbować, jak przedstawia się różnica w Magic Levelu, jeśli chodzi o zadawany damage. I tutaj zacząłem próbę ze 123 Magic Levelem, bo to jest takie minimalne EQ, jakie tam założyłem. Różdżka była bez kryta, także nie używamy tutaj obrażeń krytycznych, są tylko flat obrażenia. No i na 123 Magic Levelu w ciągu tam 15 hitów najmniej uderzyłem 812 z SD oczywiście, maksymalnie 1071, natomiast średnia to wyszło około 943-44. Także poniżej 1000, 123 Magic Level, 600, prawie 30 level, szału nie ma. Później dołożyłem 10 Magic Leveli, czyli 133 Magic Level. No i tutaj minimalny hit, jaki zadałem, to było 832, natomiast najwyższy 1133, no i średnio 987. I na koniec założyłem jeszcze 10 Magic Leveli, czyli 143 Magic Level i najniższy hit, jaki zadałem w tej próbie, to było 895, najwyższy 1187, no i średnio prawie 1070. No i co z tego wynika? 10 Magic Leveli dało tutaj jakieś 4,5-5% przyrostu. 2,5% jeśli chodzi o te najniższe hity, 5,5% jeśli chodzi o najwyższe hity, no i 4,5% jeśli chodzi o średnie. Natomiast 20 Magic Leveli dało nam tu około 10%, 9% jeśli chodzi o najniższe, 9,7, czyli prawie 10 jeśli chodzi o najwyższe, no i prawie 12% jeśli chodzi o średnie hity. Dostaliśmy przyrostu obrażeń przy 20 Magic Levelach. No i teraz myślę, przyszedł czas, żeby sobie to jakoś podsumować. No i cóż, 30 Magic Leveli daje mega dużą różnicę u druida, bo jeśli chodzi o healing, no to jest w okolicach 20%. Jeśli chodzi o damage, to jest w okolicach 10%, więc uważam, że to jest dużo. Teoretycznie na pojedynczych hitach nie jest to odczuwalne, ale w skali całego huntu, powiedzmy 2-godzinnego, no to te 10% to jest już sporo, nawet 5% to już jest sporo. Tak samo jeśli chodzi o leczenie, 20%, jeśli balansujemy na granicy tego, czy Knight przeżyje, czy nie, to jest bardzo dużo, zwłaszcza tutaj te wartości graniczne, czyli te najniższe możliwe leczenie, im jest wyższe, tym jesteśmy bezpieczniejsi. No i w momencie, kiedy mamy ten 50 Magic Level, kiedy zaczynamy tak naprawdę przygodę z profesją magiczną,
no to zainwestowanie 12 kk na dzisiejsze czasy to jest jakieś 500 Tibia coinów w okolicach, żeby wbić 80 Magic Level. Uważam, że to jest bardzo niski koszt jak na przyrost, jaki dostaniemy. To samo jeśli chodzi o 80 a 100 Magic Level, 70 kk, czyli od 50 do 100 Magic Levela potrzebujemy jakieś 85 kk wyłożyć, żeby sobie ten Magic Level wbić. To jest jakieś ponad 2000 coinów. Dużo, niedużo, ale profesja magiczna z 100 Magic Levelem już jest naprawdę przyjemna w grze. No i ja uważam osobiście, że taki 100 Magic Level to jest takie minimum dla druida, żeby nam się grało wygodnie i przyjemnie, no bo poniżej 100 no to jest troszeczkę jeszcze męka. Nie mówię, że musicie na 50 levelu mieć 100 Magic Level, no ale na tym 200 to uważam, że to już się robi takie minimum na dzisiejsze czasy tibijskie. Natomiast po 100 Magic Levelu, no sprawa się komplikuje. Wydaje mi się, że do 110 Magica naprawdę warto sobie jeszcze poskillować. Będzie nas to kosztować jakieś 200 kk około łącznie. Ale taki mag ze 110 Magiciem to już powoli zaczyna być naprawdę przecinak, no i już naprawdę robi robotę. Oczywiście za 200 kk możemy sobie kupić super EQ, dlatego na tych niższych levelach, kiedy powiedzmy po wbiciu 100 Magic Levela, wydaje mi się, że lepiej te 140 kk zainwestować w EQ, które da nam wtedy przyrost powiedzmy 20 Magic Leveli, niż wpakować 140 kk w 110 Magic Level i mieć marne EQ, bo ten przyrost będzie po prostu mniejszy. Natomiast wbijanie powyżej 110 to już jest po prostu, no widzi mi się zabawa w cyferki i fakt, jeśli mamy już najlepsze EQ jakie możemy mieć, myślę, że jak najbardziej warto. Zawsze im wyższy Magic Level, tym będzie nam się po prostu wygodniej grało, będziemy mieć lepszy profit, będziemy robić więcej expa na godzinę, nasz Knight będzie bezpieczniejszy i będzie nam się grać po prostu lepiej, łatwiej, wygodniej. Natomiast bardziej to już jest psychologiczne podbijanie statystyk niż dające nam coś w praktyce, bo koszty są gigantyczne. No po 120 Magic Levelu 900 kk na kolejne 10, no to już mózg wybucha. Owszem, jak wbijemy te kolejne 10 Magic Leveli, to jest kolejne kilka procent mocy. I w dłuższej perspektywie, załóżmy 100 godzin, 200 godzin, 500 godzin huntów, no to w jakimś tam stopniu to nam się na pewno zwróci. Przykładem tutaj jest choćby to, że kiedy wbiłem z 85 Magic Levela na 100, na 200 levelu, to mój profit na Glot Banditach wzrósł średnio o jakieś 120k na godzinę. To było mniej więcej o 50%. Więc różnica była kolosalna tak naprawdę na 20 Magic Levelach. Także jeśli możecie sobie pozwolić na wbijanie Magic Levela, macie bardzo dobre EQ, jak najbardziej. Możecie wbijać już po wbiciu 100 kolejne Magic Levele, jednak jeśli macie bardzo kiepskie EQ i macie ten 100 Magic Level około, lepiej po prostu zainwestować w EQ. Nawet jeśli macie ten 90 Magic Level, najpierw zainwestujcie w EQ, żeby ono wam dawało te 10, 15, 20 Magic Leveli. No 20 to już jest naprawdę dużo, ale powiedzmy te 15 Magic Leveli i wtedy możecie sobie zbierać spokojnie znów na wbijanie Magic Levela, no bo wtedy te przyrosty będą dla was szybsze i bardziej odczuwalne. No bo tak jak mówię, warto przeliczyć koszty po prostu na to, co dostajemy. Zawsze odpowiedź na to, czy warto wbijać Magic Level? Warto. Nie, jeśli mamy 130, to już tylko zostaje nam walka tak naprawdę o topkę, no bo po wydaniu kilkuset kk na jeden Magic Level, wbicie następnego tak naprawdę nie odczujemy tego od razu. Jedyne co możemy odczuć, to jak na dublu, na tych niższych Magic Levelach wbijemy kilka czy tam 10 Magic Leveli, no to wiadomo, to będzie już odczuwalne. Wbicie jednego, dwóch tak na gołym okiem nie jest odczuwalne. Jak policzycie sobie statystyki, zaczyna być odczuwalne. Ja tutaj robiłem przeskok co 10, co 30 Magic Leveli, dlatego żeby pokazać wam, jak to wygląda dokładnie, żeby to było bardziej po prostu widoczne.
No i tak naprawdę to już jest wszystko w tym filmiku, co chciałem wam powiedzieć, na co chciałem zwrócić uwagę. Jedna ciekawostka. Jestem ciekaw, czy ktoś zwrócił uwagę na obraz, który wisi obok króla Tibianusa i przedstawia króla Tibianusa zbijającego piątkę lub jakieś takie elektryzujące spojrzenie z Ferumbrasem. Ja zauważyłem to pierwszy raz dzisiaj, kręcąc materiał do tego filmiku i to tylko jako taka ciekawostka. I tutaj jeszcze raz dziękuję graczowi Dawidoxos za pomoc w realizacji materiału. Jeśli filmik wam się podobał, to oczywiście łapy w górę. Jeśli się nie podobał, bo przynudza mi, czytam jakieś durne statystyki, no to łapa w dół. Jeśli chcecie zobaczyć więcej filmów, to standardowo pamiętajcie, by zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się, powodzenia na Rablu. Siemano.